Zapraszam do oglądania tego odcinka. W tym odcinku przedstawię kilka fajnych, ciekawych momentów mojej podróży, a mianowicie, prawdziwe gyzlemy robione przez panią w Lokancie, nazwijmy to. Plażę, zachód słońca w Patarze, tam gdzie nie wolno chodzić z uwagi na żółwie i co się tam dzieje, czy można tam kempingować i w jakim miejscu. To miejsce zrobię w opisie filmu. Później pojechałem do Demre, do Myry, gdzie teraz jestem. Także jest kilka rzeczy ciekawych, takich, których jeszcze nie pomyślałem i nie powiedziałem, a przeżyłem i będą w filmie z życia wzięte. Szczególnie zapraszam na ten odcinek. Przyjechali i wyrzucili nas bity pysk. Tak. Witam serdecznie w kolejnym miejscu, a to miejsce to jest jezioro Salda. Na temat tego jeziora oczywiście na moim blogu napisałem parę zdań, ale kto by tam czytał te blogi, lepiej sobie coś posłuchać albo pooglądać. Także w takim skrócie to, co mogę powiedzieć, to jest to nazywane jezioro tureckimi Malediwami. Oczywiście jeżeli chodzi o kolor wody, dlatego taka nazwa istnieje. Jedno zastrzeżenie jest na rok 2026. Wokół tego jeziora nie można kempingować ani biwakować. Jeździ żandarma i po prostu przegania ludzi, którzy chcą tam zostać na noc. Jeżeli jeszcze można się zatrzymać w ciągu dnia, to w ciągu nocy już to jest absolutnie zabronione. Z jakich to jest powodów? Na razie nie dociekłem i nie dociekam na razie, bo nie mam z kim rozmawiać, bo jest tutaj pusto. Zaznaczam, że jest tutaj 1 czerwiec. Kolejne miejsce kempingowe, nazwijmy to tak. Nie jest to typowy kemping, ani dziki, ani na razie płatny, ale nie uprzedzajmy faktów. Nadmienię jednak, że glinka hydromagnezytowa ma działania lecznicze i kto ma tutaj jakieś dolegliwości skórne, jak najbardziej powinien przyjechać i się nią cały oblepić. Nie wziąłem okularów, bo ledwo co wstałem. Jeszcze się zmarszczki nie wyprostowały. I głos jeszcze jest nie ten. Czytałem takie opinie, że ktoś powiedział, ach, to takie Malediwy, to brudny piasek i tak dalej, i tak dalej. To powiem, że w pewnych miejscach jest taka glina ciemniejsza, w niektórych miejscach jest ten piasek taki bialutki, ale jest kilkanaście różnych miejsc naokoło tego jeziora, z tym, że jeżeli przyjeżdżasz z wycieczką, to oni cię wyrzucają w jakimś jednym miejscu. Patrzysz, wchodzisz, masz tam jakiś tam okres czasu i z powrotem zawijka do hotelu, czy gdzieś tam dalej w trasę. Więc może akurat nie trafiłeś dokładnie tutaj, gdzie trzeba. I muszę troszeczkę sprostować pewne rzeczy, które dzisiaj rano powiedziałem. A dzisiaj rano powiedziałem, że w tym miejscu, w którym teraz jestem, a jest to plaża publiczna, jest to darmowa. I gdybym o godzinie 7 wyjechał, czy 8, to być może nie trafiłbym na panią, która przyszła do mnie i powiedziała, że tutaj postój jest płatny, czy spałem tutaj. Oczywiście powiedziałem, że spałem, że chciałbym jeszcze jedną noc spędzić tutaj, albowiem miałem tą pracę taką komputerową. No i łącznie kosztowało mnie to 1000 lir, czyli 80 zł. Koniec pobytu nad jeziorem Salda. Kierunek następny, jakieś ruiny, które są ciekawe dla mnie. Nie będę oczywiście o tych ruinach cały czas opowiadał i im zamęczał. Więc ku przygodzie.
Właśnie się zatankowałem. Cena 5,30 tutaj na stacji. A przejechałem 875 km wcześniej na zbiorniku. Pora jechać. Na stacji jest full obsługa. Wszystko odbywa się przy dystrybutorze. Stoję na skrzyżowaniu. Zielone mają piesi, tylko tu przejścia dla pieszych nie ma żadnego. Dosyć dziwne to jest dla mnie. Można kupić sobie tego HGS-a po to, że jak przez przypadek gdzieś wyjedziesz na most albo na kawałek autostrady, żeby nie mieć stresu. Fakt faktem, żeby to kupić, trzeba znaleźć tą pocztę PTT i tam dokonać tej procedury zakupu. Będę starał się to zrobić w najbliższej miejscowości, ale nie musisz wcale tego kupować. Zaznacz sobie w nawigacji, że chcesz pomijać drogi płatne i autostrady. A to, co teraz jadę, to pokażę, jak wygląda zwykła droga krajowa. No może nie zwykła, ale taka wojewódzka. Dwa pasy w każdą stronę. Var gidin yani. Çeşme var bir kere. Çeşmeyi mutlaka görün. Ondan sonra antik tiyatro var, müzik var. Acayip şeyler var. Hep Oczywiście w takich miejscach już nie wolno latać dronem. I tutaj są wyraźne tablice informacyjne. Jako chyba jeden z nielicznych miejsc można wjechać samochodem, ale nie pod samą oczywiście atrakcję, tylko w jej okolice. Pod same atrakcje można wjeżdżać tam, gdzie jeszcze nie ma komercji. Jeszcze są takie miejsca. Dobra, bo zaraz zapomnę. Jestem w miejscowości jakiejś tam i dobiłem się do tej poczty PTT i otrzymałem znaczek PTT. Chciałem go pokazać, ale taki HGS, znaczy znaczek PTT, znaczek HGS oczywiście. Ile on kosztuje, a w ogóle jaka jest procedura zakupu, to krótko. Nie wypełniałem żadnych dokumentów. Pan w okienku wziął ode mnie paszport, dowód rejestracyjny i zrobił to tak jakby za mnie, chociaż mnie się nie pytał ani nic nie dawał. Łącznie zapłaciłem 715 lir. Wydaje mi się, no bo na rachunku widnieje, że 500 parę lir jest chyba tak jakby na koncie, a resztę było wydanie właśnie tej nalepki. Doładowałem jeszcze sobie 1000 lirów na miejscu. No i co? No i muszę to nalepić. Jakoś to muszę nalepić, jeszcze nie wiem jak. Chociaż widziałem, muszę popatrzeć. Teoretycznie wiem. W każdym bądź razie tak się sprawy mają. Oczywiście byłem w miejscowej jakiejś lokancie, coś sobie zjadłem. Miejscowego mniej więcej 30 zł, to był ryż, plus do tego wołowina z groszkiem, sałatka i woda. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak za tanio, to nie jest ogólnie 3 dychy. Tak mniej więcej. No dobrze, zbieram się dalej, jadę, bo jest gorąco.
Jadąc sobie drogą można napotkać takie właśnie fajne sobie szybkowary, w którym robią gyzlemę i herbatkę. Chyba. W Turcji to nie trzeba wysiadać z samochodu, żeby zobaczyć starożytność. Można powiedzieć, byłem tu, Tony Halik. Jest to Araksa, jedna z osad licyjskich. Tuż przy drodze, ale żeby tutaj dojechać, trzeba oczywiście zjechać z głównej drogi. Jest godzina 17:30 i znalazłem sobie tutaj takie miejsce, jeżeli nikt mnie nie wygoni. Mam nadzieję, że nie. Jestem tutaj na całkowitym uboczu. Po jednej z atrakcji obejrzanych tej przy drodze pomyślałem sobie, że muszę już sobie gdzieś zatrzymać się, muszę sobie odpocząć. Właściwie mam do usmażenia 2 piersi z kurczaka, żeby się nie zepsuły. Nie wiem, tylko muszę najpierw nakarmić tutaj te okoliczne psy. Już jeden do mnie przyszedł. Taki biedak z łapką uszkodzoną jakąś, ale dostał jedzenie. Dostał zadowolony. Tak się niecierpliwił, że aż chwycił za torbę. Nie jest to super żadne miejsce, nic specjalnego, nic rewelacyjnego. No ale nie chciałem zatrzymywać się w polu u kogoś czy tam w krzakach. Więc wymyśliłem sobie, że prędzej może tu przy takiej bocznej drodze i jakoś to dotrwam. Tam w oddali są piękne góry. Zbliżam się do miejscowości takiej znanej jak Fethiye, ale to jeszcze mam chyba ze 100 tam. Tam jest kilka takich fajnych rzeczy, które chciałbym zobaczyć. Nie w samej miejscowości, ale gdzieś obok. A tymczasem nocleg spędzę tutaj. Miejmy nadzieję, że nie niepokojony przez żandarmę. Bo miejscowych to raczej nie. Coś widzę, że żandarmi się jakoś w tym roku bardzo mocno uaktywnili. Nie wiem dlaczego. Chciałem pokazać, jaka jest moja przestrzeń życiowa w momencie, kiedy zatrzymam się i chcę trochę pochillować albo coś tam porobić. Więc odwracam siedzenie pasażera w stronę tyłu i przed sobą mam coś takiego. No, oczywiście skrzynka jest skrzynką, ją sobie ściągnę. Tutaj mam toaletę chemiczną, troszeczkę tak opakowaną, żeby się nie to, że nie rzucała w oczy może, ale żeby nie wprowadzała takiego nieapetycznego scenariusza, nazwijmy to. Teraz sobie siedzę, jakieś orzeszki sobie skubię. Przed sobą mam zbiornik z wodą, elektrykę i dalej materace złożone po to, żeby było trochę więcej miejsca. Więc powiem szczerze, że dla jednej osoby ta krótka T5 to jeszcze jest ok. Dla 2 osób jest ok, ale na krótko. Nie ma co się równać oczywiście z wielkimi vanami, domami
kredensami w środku i lampkami do wina białego i do wina czerwonego. Więc tutaj na pewno jest taka dzikość. No ale z zewnątrz jestem zwykłym samochodem. To też trzeba podkreślić. Co będę chyba zmieniał, nie będę raczej szedł dalej w ten top secret, z uwagi na to, że mój wyjazd, jeden, drugi i następny, chcę tutaj kierować na wschodnią część świata od Polski. A tutaj nikogo nie interesuje, czy ty masz markizę, czy nie masz markizy i czy wtedy będziesz posądzony o kempingowanie. Więc będę zakładał bagażnik dachowy. Do bagażnika pójdzie panel, który teraz jest, właśnie stoi tak sobie cichutko pod oknem. No i jakieś takie skrzynka, pierdółka. Jeżeli ktoś by chciał kupić takie skrzynki, gdzieś kupiłem, nie pamiętam, na Allegro. Takie skrzynki niby wyprawowe, że można pasy zakładać tutaj i różne, ale jak biorę tą skrzynkę tu za uchwyt i podnoszę do góry, to ona się tu tylko otwiera cały czas i to otwarcie jest takie, o. No dla mnie to taka jakaś porażka. Także to chyba nie może jechać na górze, na dachu, chyba że zepnę, będę za każdym razem spinał pasami i będę miał tam rzeczy takie, które będę używał, nie wiem, raz w tygodniu albo na jakimś obozowisku. No to wtedy jeszcze może i tak, nie? Ale ta skrzynka mi się nie podoba ogólnie rzecz biorąc. Znaczy, byłem zafascynowany nią, tak? Ale teraz, że tak się łatwo odpina. Producent też nie powiedział, czy ona jest wodoodporna, ale raczej nie jest. Chociaż ma tutaj taki gzymsik, że wchodzi i jak będzie padać, to nie powinno nic wlecieć. No i tutaj chyba trytkami można tylko pozapinać. No ale jak to pozapinam, to za każdym razem będę musiał odpiąć to nożem. No więc to nie jest zbytnio dobre. Od razu zaznaczam, że kanał nie jest dla dzieci. To nie jest kanał familijny, jakiś Kiki Świat, czy to podobne rzeczy. Więc tutaj mogą wystąpić pewne rzeczy niedozwolone dla nieletnich. Także mój burdello. Dlatego mówię, że facet w podróży, czyli burdel na kółkach. I nie chodzi mi o te czerwone światła, które się palą. Jadę niezwykle urokliwą, taką górską drogą. Jest ona, powiem, wyasfaltowana, czyli nie jadę w jakieś tajemnicze, nieoczekiwane miejsce odkryte przeze mnie, tylko jadę do teatru, amfiteatru, który jest zaszyty w lesie, porośnięty drzewami. Zobaczymy, do czego do mnie doprowadzi ta droga. A podsumowując minioną noc, którą odbyłem, którą przespałem, muszę się trochę skoncentrować tu na jeździe, bo są tutaj wyboje. Momencik, ale tu taka zapineczka jest niezła. Dobra. Noc, którą tam przespałem ok, nikt mnie nie zaczepiał, wszystko było w porządku, czyli było bezpiecznie. Słowo klucz mogę użyć w tamtym miejscu, ale troszeczkę śmierdziało. A zobaczmy, do czego droga. Już zdradziłem miejsce, jest to Kadianda. Zobaczymy, czy również
jest tutaj komercja. Miasto jest położone bardzo wysoko. Musiało zostać opuszczone bardzo, bardzo dawno temu. Widać, że wszystko jest zarośnięte drzewami, które mają, myślę, że około 200 lat. Ale oczywiście miasto zostało zbudowane jeszcze wcześniej. Mówi o tym napis przed wejściem. Nie to, że ja wymyślam albo domniemuję. Około 3000 lat przed naszą erą. Taka klimatyczna ścieżka przede mną jest. Zobaczmy ją. W tym opuszczonym miejscu, w tym opuszczonym mieście Kadianda, to co niezwykłe dla mnie jest to, że przyjechałem tutaj nie za wcześnie. Jest chyba w 9:30 rano, ale 5 czerwiec. Nie ma tutaj nikogo. Widać, że oczywiście ludzie tutaj przyjeżdżają, oglądają. To nie można powiedzieć, że to jest miejsce w jakiś sposób tajemnicze. Ale to nie jest miejsce popularne. Z pewnością. Myślę, że tu również są czarownice. Skąd ten mój wywód może się ktoś dziwić. Albowiem zobaczyłem tutaj na drzewie miotłę. A kto potrzebuje miotłę, jak nie czarownica? Myślę, że tu się dzieją dziwne rzeczy wieczorem i tutaj nie można zostać. Z tego powodu, że dadzą ci coś do roboty. Ale teraz idę poszukać tego punktu kulminacyjnego mojego przyjazdu. A punktem kulminacyjnym jest oczywiście teatr. Gdzie on jest? On jest gdzieś tutaj. Jeszcze chwilę pokontempluję i idę szukać teatru. A coś chciałem jeszcze tego takiego krótkiego pokazać. Co w ruinach jest. No nie powiem, że to jest pumapunku albo coś, ale jak można dłutem zrobić idealny kąt prosty o takich idealnych ściankach? No dla mnie to niewyobrażalne. Tak jakby maszyna prędzej to robiła. Tam jeszcze jest taki całe rumowisko. I dotarłem tutaj do mojego miejsca, które wyszukiwałem wcześniej. I co mi się tutaj podoba, to podoba mi się to, że mimo, że mogą pojawić się turyści, nikogo tu totalnie tutaj nikogo nie ma. A marzy mi się znaleźć taki amfiteatr, gdzie będzie całkowita głusza i będę mógł sobie położyć na przykład na samym dole głośnik i puścić sobie muzykę z Gladiatora wieczorem. A tak prawdę mówiąc o historii nie będę tutaj nic opowiadał, bo nie będę czytał w jakiejś Wikipedii, a później udawał, że jestem taki mądry i wszystkim opowiadał jako znawca. Podam tylko w linku, w komentarzu nazwę tego miejsca. Jeżeli chcecie tutaj przyjechać, na pewno autokar tutaj nie dojedzie. Tak sobie siedzę i to właśnie kontempluję, że jak było tutaj trzęsienie ziemi i na przykład tam jest to rumowisko, czy może być sytuacja, że ktoś wtedy był tutaj i jest przysypany do dzisiaj? Z tym pytaniem zostawiam moich widzów.
Przyszedłem zjeść sobie gizlemę. Tutaj taka miła pani będzie robić mi gizlemę. O, i to będzie zrobione na miejscu. Mhm. Także mam zrobione pyszne gizlemę. Pani dała mi jeszcze ajranik. I są takie kiszonki, którą też spróbuję. Nie przewidziałem tego chyba. Kiszonka ma swoją moc. Zjadłem sobie tutaj lokalne gizlemę zrobione przez panią. Smaczne, świeże, gorące. Zostawiłem samochód na zewnątrz, nawet go nie zamknąłem. W środku wszystko. I nic się nie stało. Znowu czuję się bezpiecznie. Znowu czuję się bezpiecznie. W drogę. Może tak na ostatnim tchnieniu baterii powiem. Będę nocował dzisiaj tutaj w Pinarze. Jest tutaj taki parking, który pewnie na noc opustoszeje. Jest też jakaś budka strażnicza, a chyba prędzej dozorca, który tu przyjeżdża, bo miejsce jest niebiletowane, więc jak jest niebiletowane, to i myślę, że i żandarma tutaj nie przyjedzie robić jakichś scen. Tak, znowu trochę dla serca było i powiem, że na pewno to miejsce nie jest dotknięte żadnym pracownikiem budowlanym tureckim. Nic nie zostało naprawione, przysztukowane. Po prostu jest takie, jakie widać. Zmurszałe, stare, ciemne, szare, prawdziwe. O Jesus, idzie chyba jakaś wycieczka. I takim właśnie cudem znalazłem się na plaży Patara. Te małe ślady, które tutaj widać, to są właśnie ślady żółwi małych. No i są tutaj oficjalne informacje, że
Na plażę nie wolno wchodzić między 8 wieczorem a 8 rano. Nie wiem, czy tutaj ci państwo kamperami spędzili noc, czy nie. Słowo śmieci w słowniku już wykreśliłem. Nie ma ich po prostu w moim słowniku. A ja sobie stanąłem tam na uboczu. Aby zapytać o specjalność zakładu, możesz powiedzieć Günün Speciali nedir? To znaczy, jaka jest specjalność dnia. Chcesz, żebym powtórzył to jeszcze raz? Tak, powtórz jeszcze raz. Oczywiście. Powiedz Günün Speciali nedir? Chcesz spróbować to powtórzyć? Günün Speciali nedir? Doskonale. Twoja wymowa była perfekcyjna. Widzę, że szybko się uczysz. Czy chciałbyś sprawdzić, jak zapytać o cenę tego dania, czy wolisz spróbować czegoś innego? Spożywam teraz posiłek zrobiony kilka dni wcześniej i tak rozmyślam w ogóle, bo może się ktoś zapytać: człowieku, przyjechałeś gdzieś tutaj sobie i siedzisz i co robisz? Nie? No powiem wam, że najtrudniej być sam ze sobą, ale czy mi to sprawia trudność? No są chwile, że może tak, nie? Ale trochę staram się uczyć tureckiego, żeby chociaż 3 po 3, jak się zapytam o cenę i ktoś mi odpowie, to żebym wiedział ile. I tak spędzam właśnie nieraz te minuty, w których nie prowadzę, nie jadę i nie oglądam i nie eksploruję, bo to jest takie życie codzienne, można powiedzieć, gdzie nie goni mnie czas. I muszę się nauczyć tego, że nie goni mnie czas. I to jest bardzo ważne, bo jak wyjeżdżasz na 2-3 tygodnie, to z reguły jesteś w jakimś miejscu i zaraz się na drugi dzień zbierasz szybko, bo musisz zobaczyć to, czy tamto. Jeszcze pewne rzeczy tkwią we mnie, ale staram się je eliminować. A tymczasem spożyję dalej to, co zrobiłem. A później wiadomo, taki nauka znowu, efezik, ale tak na spokojnie, bo jestem w obcym kraju i sam. Jestem w Myrze, Myra. Kupiłem sobie bilet. Nie jest mało, 13 euro. Ale podobnież piękne zabytki. I oczywiście od razu na samym początku jest informacja, że tutaj nie wolno latać dronem. To, co tutaj jest najciekawsze, to oczywiście te kultowe rzeźby, które pokazują się na każdym filmie z Myry, które zaraz sfilmuję, ale najważniejsze to są te wykute w skale wysoko grobowce. Dlaczego one były wykuwane w skale tak wysoko? Albowiem w wierzeniach licyjskich było przeświadczenie, że człowiek po śmierci zostaje porwany przez stworzenia, które mają skrzydła, przez jakieś harpie. I dlatego coraz wyżej został chowany ów człowiek. To jest główne przesłanie. Jest też piękny tutaj, ładnie utrzymany, bo remontowany przez Rzymian również amfiteatr. Mój konik. A teraz dobrze, rzucimy okiem na kilka rzeźb. Na przykład oczywiście takie rzeźby. Jestem tutaj chyba po przejściu już dzisiejszej fali turystycznej.
jestem tutaj sam. Kilka osób było oczywiście przy wejściu z narodowości niemieckiej. Oni jeżdżą naprawdę dużo, a ja mogę sam tutaj teraz troszeczkę się poprzyglądać różnym rzeczom. No i na zdjęciach nie będzie, na filmie nie będzie ludzi, chociaż nie lubię tak specjalnie bez ludzi. To przecież świat nie jest bezludny. O. I tak właśnie fajnie jest sobie tutaj pomyrchać, znaczy pomyrać. Nie mogłem się opanować. Tak się uczyłem długo, jak zamówić Sirvepijas Jemek Isztyrium. I przyszedłem, a gość ma w ogóle zamknięty, znaczy starszy pan, taki miły, trochę po angielsku, nawet powiedział mi, że close. I to zrozumiałem. A to było taki strzał miał być, taki fajny. No dobra, poszukajmy, nie wiem, poszukajmy coś, co można zjeść, żebym z głodu nie padł. Nic, nagrajmy coś. Aha, siekierkę nie potrzebuję, sierpa o noże. Mogłem poczekać chwilę. Zwykłe tureckie miasto, w którym można kupić wszystko. Czy w tym bajzlu można się znaleźć? Można. Można przechodzić ulicę, gdzie chcesz. Kurwa, no mam nadzieję, że to nie jest Władimir Władimirowicz Ilicz Lenin. Podejdźmy, zobaczmy. Nie, to no, już widzę po twarzy, że to ojciec Kemal. Może zjem jakieś kyftę. No nic, zamówiłem sobie kyftę w ekmeku w chlebie, czyli można powiedzieć klopsiki w chlebie, no. Jakiś tościk. Zobaczymy, co będzie dalej. Rzuciłem palenie 11 lat temu, ale jak jestem tu w knajpie, więc nie mogę się odróżniać od innych. W gruncie rzeczy mam tylko nadzieję, że nie opierdolą mi samochodu. W środku widzę sumak, przepraszam, sumak, a tutaj są takie ostre papryczki, że ryj wyrywa od razu. Ale jest ekstra. Taki street food. Powiem tak. Nie boję się tego słowa użyć i użyję go. Jest po prostu zajebiście. Jest tak fantastycznie, że nie chce mi się robić nic. A chciałbym zaznaczyć, że w nierobieniu nic jestem mistrzem. Tylko można powiedzieć, że w tym nierobieniu nic robię wszystko. Ten, kto wie, o czym mówię, na pewno wie. Kurczę, jestem taki roznegliżowany trochę, więc żeby nie wprawić nikogo w traumę, brałem sobie taką chustkę, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Przyjechali i wyrzucili na zbity pysk. Tak. Wyrzucili i musiałem się przestawić. Przestawiłem się w to miejsce, co tutaj już 2 razy stałem, 2 razy nocowałem w poprzednich latach, jak już tak chrzanie. I był tutaj spokój poza tą ulicą z tyłu, która cały czas pracuje całą noc, a kierowcy ciężarówek uwielbiają tutaj włączyć nie wiadomo czemu sygnał dźwiękowy, a oni mają te sygnały dźwiękowe jakieś takie podrasowane. Już nie wspomnę o innych rzeczach, co się dzieje na ulicy. No ale blisko meczet.
to też ma swoje plusy. Jakie? Jeszcze nie wiem, no ale może trzeba się pójść pomodlić. Znowu jestem nagi. Jak teraz ktoś podjedzie i powie, czy tutaj śpię, to powiem, że nie, nie śpię. A jak przyjedzie o 22 albo 23, to powiem, że fotografuję wschodzący księżyc. A księżyc wschodzi chyba o 1:30. O, takie rozwiązanie doraźne znalazłem. Taki cwaniaczek ze mnie z miodem w uszach. Nie no, myję się. Co jakiś czas, ale się myję.